Dalsza część wycieczki w okolice Hua Hin. Samotnie spenetrujemy jaskinię i odwiedzimy słynne świątynie. Janusz i Grażyna zapraszają na film. Po trekkingu do poziomu 5 wodospadu Pala'u ruszyliśmy dalej. Naszym kolejnym celem podróży była świątynia Wat Nong Plap. Z daleka witał nas złoty posąg Buddy. Zatrzymaliśmy się na obszernym parkingu. Do posągu prowadził szeroki ciąg schodów. Świątynia położona jest niedaleko głównej drogi, u stóp niewysokich, zalesionych wzgórz. Liczyliśmy na odwiedziny położonej obok jaskini Dao Cave, ale okazała się zamknięta. Szkoda. Ruszyliśmy dalej. Następnym miejscem, które chcieliśmy odwiedzić, była jaskinia Lublae. Po drodze zatrzymaliśmy się przy plantacji ananasów. Na małym parkingu pokazano nam drogę do jaskini i zostaliśmy zaopatrzeni w latarki. Do jaskini wiodły strome schody. Samo wejście wyglądało dość niepozornie i umieszczone było powyżej poziomu jaskini. Za chwilę zejdziemy do pierwszej jaskini dzisiejszej wyprawy. Nazywa się La Plaie Cave. Jest bardzo głęboka, częściowo tylko oświetlona. Na szczęście dostaliśmy latarki, mamy swoje źródła światła. Nie wiemy, ile się uda nam sfilmować. W każdym razie przy wejściu wita nas piękny biały posąg Buddy. Mamy nadzieję, że będzie się nami opiekował, kiedy będziemy w głębi ziemi.
schodzimy w dół. Główna komora jest dobrze oświetlona, można tu podziwiać ciekawe nacieki wapienne i stalaktyty. Z komory głównej wąski korytarz biegnie do dalszej części jaskini. Na kamiennym stropie setki nietoperzy. Niektóre wybudziło nasze światło i bezszelestnie krążą nad naszymi głowami. Po drodze mijamy stalaktyt, który oderwał się częściowo od stropu. Jest tu bardzo cicho. W oddali słyszymy jedynie odgłos spadającej gdzieś kropli wody. Podziwiamy olbrzymie stalaktyty, stalagmity i zaklęte w kamieniu wapienne wodospady. Lampy prowadzą nas w głąb korytarza. Światła jest coraz mniej. W oddali samotna żarówka oświetlająca dalszy korytarz. Jesteśmy tu sami, w ciszy. Czujemy się nieswojo. Powietrze jest duszne, przesycone odorem odchodów nietoperzy. Stęsknieni za światłem słonecznym ruszamy stromymi schodami do wejścia. Łączna długość korytarzy jaskini to ponoć 700 metrów. My dotarliśmy zaledwie do ich części. Pozostałe nie są oświetlone i łatwo w nich zabłądzić. Zatrzymujemy się jeszcze na chwilę przy posągu Buddy. Przy wyjściu wrzucam do skarbonki datek dla mnichów opiekujących się tym miejscem. Kilka kilometrów dalej znajduje się miejsce, które chcemy zobaczyć. Jaskinia Kailone.
U stóp wiodących do wejścia schodów witają nas posągi. Obok rozpoczęta konstrukcja gigantycznego smoka, który będzie wskazywał drogę pielgrzymującym do groty. Bardzo strome, niekończące się schody. Mamy nadzieję, że grota wynagrodzi nam wspinaczkę. A oto i wejście do groty. Ostatnie stopnie i jesteśmy. Keylon Cave w całej okazałości. Ależ tu jest pięknie. Figurka Bodhisattwa. Keylon Cave to olbrzymia komora oświetlona wpadającymi przez otwór w sklepieniu promieniami słońca. Po drodze do głównego ołtarza mniejsze ołtarze i oplecione girlandami kwiatów stalagmity. Wisząca na ścianie tablica modlitewna, a na niej odwieczne symbole szczęścia, swastyki. Grupa stalaktytów przypominająca sylwetki modlącej się rodziny, opleciona girlandami kwiatów. Obok szkieletu w szklanej gablocie szafa z księgami i liczne posążki Buddy. To miejsce modlitwy. Obok kamienny wodospad. Jesteśmy tu sami. Panuje dzwoniąca w uszach cisza i powoli zaczyna nam się udzielać magia tego miejsca. Spokój malujący się na obliczach posągów i figurek zachęca do chwili zadumy i osiągnięcia wewnętrznej równowagi. To magiczne miejsce.
Tworzone przez tysiące lat kamienne rzeźby zachwycają i uświadamiają nam ulotność chwili, w której tu przebywamy. Zmieniam obiektyw w aparacie i wchodzimy do jedynej bocznej komory Keylon Cave. Znajduje się tutaj gigantyczny obelisk, sięgający swym wierzchołkiem do otworu w sklepieniu. Jeszcze ostatni rzut oka na grotę, gdzie zaklęta w skale przeszłość tak doskonale współgra z religijnymi symbolami, tworząc idealne miejsce do skupienia i medytacji. Warto było tu przyjechać. Ostatnim punktem naszej wycieczki była świątynia Wat Huay Mongkol. Świątynia Wat Huay Mongkol jest powszechnie uznawana za jedno z najświętszych miejsc w Tajlandii. Dlatego jest licznie odwiedzana przez wyznawców buddyzmu, zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wierni przyjeżdżają tu, aby prosić o błogosławieństwo i podziękować za wysłuchane już modlitwy. Nas zafascynowała niesamowita ilość obecnych tu wszędzie figurek kogutów, szczególnie licznie ustawionych przy konnym pomniku króla Taksina Wielkiego. Próbowaliśmy zrozumieć znaczenie tych niecodziennych dla nas świątynnych darów. Jednym z wyjaśnień jest legenda o walce kogutów, rozegranych pomiędzy kogutami królów Tajlandii i Birmy. Walka zakończyła się zwycięstwem koguta tajskiego, co wzmocniło determinację króla Narysuana na wygranie wojny z Birmą. Inne wyjaśnienie jest bardziej uniwersalne i wynika z wiary, że ofiarowanie figurki koguta wzmacnia moc modlitwy o dobrobyt i daje jej znacznie większą szansę na powodzenie. Ofiary są ważnym elementem w buddyzmie tajskim. Należy je składać zarówno w trakcie modlitwy, jak i wówczas, gdy nasze modły zostaną już wysłuchane. Znacznie częściej niż figurki kogutów składa się tu zwykłe ofiary w postaci kwiatów i kadzideł, a także płatków złota. Nad świątynią góruje ustawiony na wysokim kopcu wspaniały posąg buddyjskiego mnicha o imieniu Luang Por Thap. Ten święty mnich żył w latach 1582-1682 i zasłynął z tego, że pod jego stopami słona woda morska przemieniała się w wodę słodką.
Posąg mnicha ma ponad 11 metrów wysokości i prawie 10 metrów szerokości. Z takiej perspektywy spogląda codziennie na piękne otoczenie świątyni. Wracamy do domu. Wynajęcie na tę wycieczkę samochodu z kierowcą kosztowało nas 2,5 tysiąca batów, czyli około 300 złotych.